No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmę się tematem, który podpowiedział nam jeden z widzów, za co bardzo serdecznie dziękuję, czyli zajmę się tematem youngtimerów EV, czyli w co warto inwestować, gdy kupujemy samochody elektryczne pod względem przyszłej wartości kolekcjonerskiej. Także oglądajcie. Na samym początku materiału chciałem powiedzieć, że ogólnie samochody elektryczne oczywiście są bardzo stare. Jest bardzo dużo, samochody elektryczne istniały równolegle z samochodami spalinowymi. Po prostu w ówczesnym czasie, ze względu na słabą gęstość energii, jaką można było utrzymywać w akumulatorach, na kłopoty z ładowaniem i wiele innych sytuacji związanych z samochodami elektrycznymi, po prostu samochód elektryczny nie stał się popularny w owym czasie. Dodatkowo samochód elektryczny bardzo często wracał, szczególnie wtedy, kiedy pojawiały się kryzysy paliwowe. I powracał tak właśnie w czasie II wojny światowej, powracał później w czasie kryzysu paliwowego w latach 70., powrócił w latach 90. w różnych emanacjach i tak naprawdę w coraz lepszych w kontekście tego, jak był napędzany, jakie miał źródło zasilania, jak gromadził energię. Także ja się wypowiem na początku troszeczkę o tych starszych samochodach. Wybrałem sobie parę takich samochodów reprezentatywnych dla tych okresów, a później zajmiemy się tym, co ja uważam, bo ciężko to w tej chwili w 100% stwierdzić, aczkolwiek są już takie pojazdy, które można uznać za białe kruki elektromobilności. Natomiast ja powiem troszeczkę o swoich dociekaniach, wnioskach i tym, jak ja to widzę, co w przyszłości może być warte coś, nie ze względu na to, że ten samochód jest fajny, tylko po prostu ze względu na to, że będzie miał wartość kolekcjonerską. Także zaczynamy. No i tutaj ja sobie wyszukałem w internecie parę takich pojazdów, które zrobiły na mnie jakieś takie wrażenie. Pierwszym pojazdem, który zrobił na mnie wrażenie, jest Peugeot VLV. Jest to samochód, który powstał w okresie II wojny światowej. Ten samochód powstał właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, czyli dlatego, że po prostu we Francji owego czasu, która była pod okupacją, była gigantyczna reglamentacja, w zasadzie brak dostępności paliwa dla zwykłych kierujących. No i była potrzeba po prostu komunikacji samochodowej, kołowej i pojawił się właśnie ten Peugeot VLV. On ogólnie miał pod maską baterie 12V. Dawało mu to możliwość rozpędzenia się do niebotycznych 36 km na godzinę. Tak jeszcze przy okazji od razu, Wiktoria, dam Wam na pewno przebitkę tego pojazdu, jak on wyglądał. Czyli 22 mile, jeżeli kojarzę, na godzinę, no i potrafił przejechać aż 80 czy 90 km. Samochód wyglądał niesamowicie, ale ogólnie, jak wiecie, samochody ze stajni francuskich producentów z reguły mają w sobie jakieś przełomowe technologie i bardzo często wyglądają niesztampowo. Także jest to taki pierwszy samochód, który, gdyby ktoś miał, oczywiście jest niesamowitym kąskiem kolekcjonerskim. Jest to Oldtimer EV. Kolejnym takim pojazdem, który wydaje mi się, że jest jakimś tam milestone'em, czy taką cegiełką w rozwoju elektromobilności, to jest Henny Kilowatt. Jest to samochód, który powstał na bazie Renault Dauphine, jeżeli dobrze kojarzę. Sorry, w ogóle mój francuski to... Nie znam francuskiego, więc nie umiem wymawiać. Nie zabijajcie mnie za to. Samochód bardzo specyficzny, ale już posiadający bardzo ciekawe technologie. Przede wszystkim ten samochód miał dwa rodzaje baterii. W pierwszej swojej wersji był wyposażony w baterię 36V i osiągał prędkość do 64 km na godzinę i potrafił przejechać 64 km. W późniejszej wersji, w roku 60, wyszedł samochód, który miał już baterię 72V, tak, czyli to były zestawy baterii 12V oczywiście, nowe czasy kwasowych, i on wtedy rozpędzał się już prawie do 100 km na godzinę i był w stanie przejechać prawie 100 km, co nawet na obecne czasy uznałbym za całkiem przyzwoity wynik. Henny Kilowatt to był samochód, który troszeczkę zmienił w kontekście produkcji samochodów. To był pierwszy samochód, który był nazywany samochodem transistor-based, czyli jakby sterowanie silnikami odbywało się już w troszeczkę inny sposób niż było to znane wcześniej z tych pierwszych samochodów elektrycznych. Czyli to nie był samochód zero-jedynkowy, tam była modulacja, zdecydowanie rozwiązanie troszkę bardziej zaawansowane, szczególnie jak wziąć pod uwagę tamte czasy, czyli lata 50., końcówka lat 50., początek lat 60. Samochodu powstało bardzo niewiele egzemplarzy zachowało się do dzisiaj, także gdybyście przypadkiem byli właścicielem takiego samochodu, to na pewno jesteście bogatymi ludźmi. Teraz przechodzimy płynnie do lat 70. I tutaj takim chyba sztandarowym przykładem samochodu elektrycznego owych czasów jest City Car, wyprodukowany przez firmę Sebring Vanguard. To były lata 74, czekajcie, muszę zerknąć na ściągawkę, 74-77. To jest samochód, który już możecie znać, chyba nawet są jakieś egzemplarze w Polsce. Jest to samochód wykonany z włókna szklanego, jeżeli chodzi o zewnętrzną karoserię.
Jest to taki samochód troszeczkę bardziej przypominający takie obecne trójkołowce, natomiast jest to samochód pełnoprawny. On występował w dwóch wersjach, w wersji 36 i 48V. I tutaj powiem szczerze, miał całkiem niezłe osiągi jak na nowe czasy, no ale to też wynikało z konstrukcji, on był po prostu niesamowicie lekki. Cały samochód łącznie z bateriami ważył 500 kg, nieco ponad 500 kg. Potrafił się rozpędzić do ponad 60 km, tam 60 chyba 1 czy 2 km na godzinę i potrafił zrobić prawie 70 km, miał prawie 70 km zasięgu. Samochód jest bardzo specyficzny. To była trochę odpowiedź na to, jakie wtedy się zaczynały już problemy, jeżeli chodzi o sprawy z dostępnością paliwa i z cenami paliwa. Tego samochodu akurat wyprodukowano całkiem sporo, bo ponad 4000 i tak jak mówię, na pewno są egzemplarze w Europie tego pojazdu, a na pewno, albo nie na pewno, ale wydaje mi się, że widziałem też egzemplarze tego samochodu w Polsce. Także jest to oczywiście znowu już wciąż jeszcze nie youngtimer, myślę, że to już możemy ciągle klasyfikować jako oldtimer, natomiast zdecydowanie ten samochód miał jakiś tam wpływ i jest takim sztandarowym przykładem ówczesnego myślenia o samochodzie elektrycznym. I teraz mamy emanację takiego właśnie podobnych rzeczy, mamy w takich właśnie mikrokarach, w samochodach trójkołowych, bo one mają mniej więcej dokładnie takie same parametry, oczywiście mają już większy zasięg, inne zupełnie baterie, inne technologie, ale koncepcyjnie jest to właśnie taki powiększony tuk-tuk czy mikrokar, którym możemy sobie jeździć na miasto i myślę, że w ogóle taka kategoria samochodów z czasem, szczególnie w dużych miastach, będzie coraz bardziej się rozwijać. Pamiętacie na pewno Citroena Ami, pamiętacie na pewno Avantiera, którego też mieliśmy w swojej ofercie nawet przez jakiś czas, Xou, czy coś takiego, co niedawno było u nas też na warsztacie, gdzie naprawialiśmy hamulce i mnóstwo mikrokarów. Myślę, że tutaj też przy okazji Wiktoria wrzuci Wam przebitki, jak to wygląda i przy okazji oczywiście przebitkę do City Cara. To co, lecimy dalej na osi czasu. Kolejnym samochodem, który też na pewno w Polsce występuje, bo nawet wydaje mi się, że widziałem jeden egzemplarz, a na pewno występuje w Europie go jeszcze całkiem sporo, to jest Peugeot 106 Electric. Samochód, który był zbudowany na bazie Peugeota 106, powstawał od 1995 roku. Samochód, który już miał parametry bardzo zbliżone w takim ogólnym ujęciu do tego, co znamy z tych naszych samochodów elektrycznych pierwszej generacji. Czyli w tym Peugeocie mieliśmy na pokładzie zestaw baterii, czy akumulatorów tak naprawdę kwasowo-ołowiowych, które potrafiły pomieścić w sobie 24 kWh energii, czyli to jest całkiem sporo. Przypominam, że Nissany Leafy miały tyle pierwszej generacji, że trojaczki nawet tyle nie miały, więc to jest naprawdę dużo. Oczywiście zupełnie w innej technologii akumulator, natomiast ten samochód dysponował taką energią. Był w stanie osiągnąć prędkość do 110 km na godzinę, czyli jak na samochód miejski, a być może nawet podmiejski, to naprawdę niezła prędkość. 110 na godzinę uważam, że to jest ok. I samochód był w stanie, oczywiście jako nowy, przejechać nawet około 100 km. Był to już samochód całkowicie oparty na bazie tego Peugeota 106. Nie był to samochód zbudowany od podstaw, więc dlatego tych samochodów uchowało się całkiem sporo jeszcze, z tego względu, że można było o nie dbać na bazie elementów karoseryjnych, zawieszenia i tak dalej, które po prostu były dostosowane do samochodów spalinowych. Tych samochodów wyprodukowano 6000 i myślę, że to już możemy nazwać youngtimerem i gdyby Wam się udało takiego Peugeota upolować, to na pewno jest to samochód warty inwestowania i warto go mieć. Wrócę jeszcze na chwilę w międzyczasie do Henny Kilowata, bo ja szukałem sobie też przy okazji ofert sprzedażowych i na przykład znalazłem Henny Kilowata w cenie bodajże $39 000 do kupienia, który był już skonwertowany na nowszego typu baterię. I tutaj to jest też taka fajna rzecz związana to, o czym wielokrotnie mówiłem w kontekście rozwoju elektromobilności, że nawet do tych naszych trojaczków, których wyprodukowanych było tam paręnaście czy parędziesiąt tysięcy, czy do Tesli, z czasem pojawią się kity do upgrade'owania lub nawet ta technologia stanie się tak stara, że będziemy w stanie sobie te po prostu baterie naprawiać w bardzo łatwy sposób. Musicie zrozumieć, że rozwój technologii idzie bardzo do przodu i to, co dzisiaj nam się wydaje technologią kosmiczną, za chwilę będziecie sobie po prostu w domu naprawiać, łącząc kabelki, czy po prostu wymieniając jakieś moduły. I ten Henny właśnie był zrobiony na nowszego typu bateriach, jego zasięg został powiększony dwukrotnie dzięki temu, aczkolwiek to były zwykłe akumulatory chyba AGM, i to spowodowało, że ten samochód naprawdę stał się dużo bardziej użyteczny. W ten sposób można je jakby troszeczkę odbudowywać. Nie wiem, na ile ludzie będą też radykalni w kontekście utrzymywania samochodu w stanie oryginalnym. No bo wiecie, że jeżeli kupuje się samochód
kolekcjonerski, no to najważniejsze jest, żeby jak najwięcej było w nim oryginalnych elementów, no ale bateria jest elementem, który nie jest w stanie tyle czasu wytrzymać, leżeć. Nawet gdybyście nie wiem jak dbali, to prędzej czy później bateria się zdegraduje. I tutaj oczywiście też w naszym portfolio tych samochodów Youngtimerów znajdzie się taki, o którym też w tym kontekście trochę opowiem. Natomiast Peugeot 106 Electric to jest po prostu już pełnoprawny samochód osobowy, który po prostu jest adaptacją. Przednionapędowy, normalne auto, także gdyby Wam się udało takiego strzelić, to przy okazji zapraszam do nas, bo bardzo chętnie bym go przetestował. Następny samochód, który jest nie dosyć, że przełomowy, to jeszcze jest bardzo kontrowersyjny. Jest to produkcja General Motors, nazywa się samochód EV1. Dla tych, którzy siedzą w elektromobilności, na pewno wiedzą, bo ten samochód wywołał ogromne kontrowersje, a ja zaraz wytłumaczę dlaczego. EV1 przede wszystkim był samochodem na nowe czasy bardzo futurystycznym z wyglądu, nie przypominał niczego innego. Dodatkowo miał bardzo dobre parametry jezdne i o tym też za chwilę powiem. Czyli jak na tamty czas samochód był naprawdę sporym game changerem i nijak w ogóle ma się do tego, co reprezentował poprzedni Peugeot 106. Był to samochód po prostu zbudowany od podstaw jako elektryczny. Dlaczego narosły wobec niego kontrowersje? Samochód był sprzedawany tylko i wyłącznie w opcji leasingowej, czyli nikt nie mógł tego samochodu posiadać na własność. I w momencie, kiedy General Motors się wycofało z tego samochodu, to ono też przy okazji wycofało wszystkie samochody z rynku i wszystkie samochody absolutnie zniszczyło. Dodatkowo, a wszystkie inne samochody, które pozostały i zostały przekazane do muzeum, zostały całkowicie dezaktywowane i zostały z nich wymontowane pewne elementy. I to oczywiście zbudowało ogromną ilość teorii spiskowych, że tak naprawdę to był na owe czasy temat rewolucyjny, że gdyby go produkować więcej, to tak naprawdę wówczas upadłyby wszystkie koncerny paliwowe i że to właśnie dlatego ten samochód nie wszedł do produkcji seryjnej i nie był sprzedawany na dużą skalę i dlatego General Motors się z niego wycofał, po prostu nie chciał sobie biznesu, a i pewnie też jakiemuś tam lobby paliw kopalnych. No i powiem Wam, że rzeczywiście ten samochód różnił się bardzo od tego na przykład naszego Peugeota wcześniejszego, bo potrafił rozpędzić się do 130 km na godzinę, rozpędzał się do setki w 8,9 sekundy. Na tamte czasy to był bardzo dobry wynik. Samochody spalinowe, powiedzmy takie popularne, naprawdę nie miały szans w starciu z tym pojazdem. Dodatkowo, jeżeli chodzi o zasięg, no to w pierwszej generacji tego samochodu oczywiście może nie było jakoś luksusowo, bo on był w stanie osiągnąć 100 km, ale już w drugiej generacji pojazdu był w stanie rozpędzić się do 160 km na godzinę. Ponadto, jeszcze raz podkreślam, samochód był wyjątkowy, bo był zbudowany od podstaw i wyglądał bardzo futurystycznie. Dorzucę tylko jeszcze, że w EV1 pierwsza bateria, czyli w pierwszej generacji tego samochodu, ona miała w okolicach 16,5 kWh, natomiast w drugiej generacji już miała prawie 27 kWh. Czyli to były bardzo duże pakiety bateryjne i to wszystko to są rzeczy, które tak naprawdę w tej chwili moglibyśmy określić jako takie nam znajome. Tak? Czyli jeżeli popatrzymy na samochody elektryczne z początku lat 2000, czy tam powiedzmy z końca pierwszej dekady lat 2000, to mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnymi parametrami. Także EV1 to samochód bardzo unikalny na swoje czasy, konstrukcja absolutnie od podstaw zrobiona tak, żeby to był samochód elektryczny. Samochód bardzo kontrowersyjny. Niestety nie jesteśmy w stanie mieć żadnego egzemplarza nigdzie. Są tylko nieliczne dezaktywowane, niepełnoprawne egzemplarze rozsiane po muzeach. Myślę, że gdyby ten samochód dożył swych czasów, gdyby zyskał popularność, to być może w ogóle nie powstałaby Tesla, być może jeździlibyśmy dzisiaj elektrycznymi Volkswagenami, Peugeotami i w ogóle świat wyglądałby inaczej. Oczywiście jest to gdybanie, fajnie sobie tak pogdybać, fajnie też czasami sobie poczytać na temat właśnie takich ciekawych projektów, które miały szansę zmienić świat, a się nie udały, a może rzeczywiście teorie spiskowe mają coś na rzeczy i lobby paliwowe czy lobby naftowe po prostu zablokowało produkcję i kazało ten samochód wycofać. No i zbliżamy się już do lat 2000, czyli do naszych czasów i powiemy trochę na temat tych samochodów, które już z nami są i które można teraz kupić tanio, a w przyszłości mogą być ciekawymi kąskami. No i zacznę tutaj od samochodu, który osobiście bardzo lubię, czy od rodziny samochodów, które lubię, czyli od trojaczków. Ogólnie według danych, które udało mi się znaleźć w internecie, jeżeli byście wiedzieli, że jest inaczej, to proszę poprawcie mnie. Natomiast w internecie jest napisane, że tych trojaczków we wszystkich wersjach, łącznie z Peugeotem Ionem i z Citroenem C0, powstało zaledwie 30 000. Jeżeli jest to prawda, to naprawdę warto teraz ten samochód sobie kupić i po prostu go sobie mieć. Szczególnie, że te auta na tą chwilę wciąż są bardzo fajne użytkowo, a na rynku jest bardzo dużo możliwości upgrade'owania baterii, więc jeżeli ten samochód stanie się w końcu tym poszukiwanym dobrem kolekcjonerskim, to na pewno będziecie w stanie sobie tą baterię naprawić, tym bardziej, że to wszystko jest już bardzo łatwo programowalne,
W zasadzie w internecie są już dostępne darmowe programy do tego, żeby te samochody diagnozować i naprawiać, więc no, temat jest, powiedziałbym, bardzo, bardzo łatwy i stanie się z czasem jeszcze łatwiejszy. Trochę nie do końca mi się chce wierzyć w tą cyfrę 30 000 sztuk. Myślę, że ktoś z Was na pewno mnie tutaj poprawi. Jeżeli rzeczywiście tak jest, no to ja swojego iMiewa już na pewno nie sprzedam i on ze mną zostanie na zawsze, czy mojego. To jest iMiew mojego syna, ale jak się okaże, że to jest taki, że tak powiem, kąsek, to mu na pewno go zabiorę, albo przynajmniej będzie musiał go zostawić, jak odejdzie z domu. iMiew powstał na początku pierwszej dekady, przepraszam, pod koniec pierwszej dekady lat 2000, około chyba 2008 roku była jego premiera. Samochód dysponował wówczas 16 kWh baterią, nasz iMiew, ten taki Mitsubishi oryginalny, co pozwalało mu przy pełnym naładowaniu przejechać aż 160 km. Dodatkowo samochód naprawdę jest żwawy, bardzo przyspiesza fajnie do 60 km, to cały czas tak jest, bo wielu z Was jeszcze jeździ takimi samochodami przecież. Jeżeli rzeczywiście tych samochodów jest tylko 30 000, to moim zdaniem w obecnym czasie jest idealny moment, żeby ten samochód kupić i po prostu go sobie mieć. Pamiętajcie tylko o tym, że w samochodzie elektrycznym, tak jak i w samochodzie spalinowym, trzeba po prostu tą baterię od czasu do czasu doładować, trzeba się przejechać, ten samochód nie może wiecznie stać. Było wiele takich sytuacji, szczególnie w następnym samochodzie, o którym będę mówił, że pozostawienie tego samochodu na dłużej powodowało, że mamy po prostu problem. Tak czy siak, słuchajcie, przy obecnych cenach kupujcie trojaczki, chowajcie je do garaży i wyciągniemy je wszyscy za 20 lat. Następny samochód to jest samochód, który z kolei jest dla mnie takim trochę nieprzyjemnym. Nieprzyjemnie mi się o nim mówi, nie, dobrze, żartuję, może nie to, że nieprzyjemnie, ale ten samochód wywołuje u mnie o tyle negatywne emocje, że ja po prostu zmarnowałem pewną okazję w życiu. Miałem możliwość kupienia Roadstera na chodzie, pomarańczowego notabene, za 25 000 euro. W tej chwili te samochody potrafią osiągnąć już w okolicach 500 000 złotych najtaniej i myślę, że one będą tylko i wyłącznie drożyć, bo tych samochodów jest bardzo ograniczona ilość. Tesla Roadster to była pierwsza Tesla, która powstała wtedy, kiedy jeszcze Musk wchodził do tej firmy jako udziałowiec, a dopiero później prezes zarządu. I tak naprawdę on nie jest, nie wiem czy o tym wiecie w ogóle, ale Elon Musk nie jest twórcą firmy Tesla. Tam byli inni ludzie, którzy tą firmę tworzyli i oni byli odpowiedzialni za powstanie projektu Tesla Roadster. Roadster powstał, jeżeli chodzi o konstrukcję karoseryjną, we współpracy z Lotusem, czyli z angielską firmą, brytyjską. A resztę, że tak powiem, czyli powertrain, baterie i tak dalej zaprojektowała Tesla. Bateria jest bardzo specyficzna, bardzo trudna w naprawie, bardzo słabo zlokalizowana, natomiast samochód sam w sobie był chyba pierwszym samochodem elektrycznym, który oferował tak niesamowite osiągi. Tesla Roadster potrafiła, jeżeli dobrze pamiętam, rozpędzić się aż do 200 km na godzinę. Miała niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o przyspieszenie, a dodatkowo miała bardzo duży zasięg. Także to był samochód w tym kontekście przełomowy. Oczywiście przy okazji, jako nowy, był też bardzo drogi, no ale to też wiązało się z tym, że po prostu ten samochód był oparty na dosyć drogiej platformie. Samochodu jednak notabene luksusowego. Tak czy siak, jeżeli możecie kupić dzisiaj Roadstera za 100 000 dolarów, za 150 000 dolarów, na chodzie samochód, to po prostu moim zdaniem, jeżeli Was na to stać, to po prostu jest to niesamowity kąsek kolekcjonerski. Będzie tylko gorzej, znaczy w sensie on będzie tylko drożał, no chyba że wydarzy się jakiś gigantyczny kataklizm, ale zakładając, że nasz świat będzie w miarę się trzymał i nie pęknie w szwach, to ten samochód będzie tylko drożał, bo jest go coraz mniej. Nawet nie wiem, czy wiecie, ale była taka sytuacja, że w firmie, która notabene zajmuje się bardzo mocno roadsterem, czyli Gruber Motor Company, przy okazji chyba pozdrawiam bardzo mocno Petera, dodamy angielskie napisy, tam był duży pożar i sporo takich kolekcjonerskich kąsków spłonęło, więc to spowodowało jeszcze większy wzrost i jeszcze większe zainteresowanie tematem Roadstera. Także i przy okazji pozdrawiam też chyba naszego widza czy kolegę z Łodzi, który ma takiego Roadstera i mamy nadzieję niebawem takiego Roadstera też przetestować. Ostatni samochód, który znajdzie się na mojej liście i tutaj zaprzeczę trochę temu, co mówiłem na materiale, który pokazał się we środę, Tesla Model S. Ja wiem, że Tesla Model S jako samochód użytkowy, musicie zrozumieć, że to jest inna perspektywa patrzenia na ten samochód. Tutaj musimy na ten samochód patrzeć jako na wartość kolekcjonerską i akurat w Teslach Model S jest bardzo wiele takich samochodów, które mają taką wartość. Szczególnie pierwsze egzemplarze, czyli na przykład wersje Signature z 2012 roku, które w ogóle nie były dostępne w Europie, to są bardzo unikalne samochody i jest ich niewiele. Chyba
Na pewno mieliśmy wersję Signature z 13 roku u nas. Jest właściciel takiej Tesli w Polsce. Jeżeli chodzi o Teslę z 12 roku, to mieliśmy chyba 1 czy 2 egzemplarze w ogóle. I teraz w Tesli jest sporo wariantów samochodów, które występowały rzadko. Na przykład Tesla S40, Tesla S60 z pierwszych lat produkcji, Tesla S we wszystkich wariantach z tylną kanapą. Mówię oczywiście o oryginalnej wersji, nie jest dokładnie, że ktoś sobie tam później dołożył kanapę. Jest wiele takich wariantów Tesla Model S. W tych pierwszych rocznikach, kiedy tych Tesli S jeszcze powstawało mało i Tesla po prostu jeszcze nie rozkręciła tak tej produkcji, gdzie naprawdę możecie trafić białego kruka. I między rokiem 12 a 13 jest bardzo dużo takich modeli. Jest jeden mały problem z samochodami z roku 12 w perspektywie użytkowej. Natomiast jeżeli kupicie taki samochód, to nie ważcie się tego robić, bo sobie zaszkodzicie i zepsujecie wartość kolekcjonerską. Ten samochód jest wyposażony w pierwszą generację ładowarki. Ta ładowarka w żaden sposób nie chce się adaptować do obsługi CCS-u, więc jesteście zmuszeni ładować się poprzez przejściówkę z HDMI na przykład. Natomiast to świadczy o wartości tego samochodu. Czyli ten samochód, nie dosyć, że jest unikalny sam w sobie, bo jest go niewiele, to jeszcze ma bardzo unikalny system zasilania. I na przykład my takie samochody też u nas mieliśmy. Nie warto moim zdaniem bawić się w zmianę ładowarek, bo to jest sporo pracy, trzeba dodatkowo podmieniać trochę kablowania, żeby to w ogóle zadziałało. A niszczycie nieodwracalnie coś, co już jest naprawdę youngtimerem i samochodem wartym zachowania. Także jeżeli szukacie samochodu kolekcjonerskiego, podkreślam, a nie samochodu użytkowego, to myślę, że tutaj możecie poszukać w Tesla Model S. Musicie się tylko zorientować, które z tych modeli, które edycje są tak naprawdę poszukiwane i których było wyprodukowanych najmniej. Na pewno nie popełnicie dużego błędu, jeżeli będziecie szukać czegokolwiek w latach 12 i 13. Na tą chwilę wydaje mi się, że tych samochodów oczywiście takich, które mają mniejsze ilości produkcyjne, znajdzie się sporo. Były takie samochody na przykład niemieckie, robione w kooperacji z Chińczykami, bodajże nazywały się e-Go. Na pewno z tych pierwszych lat produkcyjnych znajdziecie dużo samochodów, które były mało seryjne, których powstało mało lub firmy upadły. Także po prostu trzeba się rozejrzeć dookoła siebie, sprawdzić, ile tego zostało wyprodukowane, sprawdzić, co kupujecie, no bo pamiętajcie, że takie samochody elektryczne, których było mało, no to będzie później problem z naprawianiem. Dlatego wybrałem dla Was takie kąski, jak na przykład Peugeot 106, no bo do niego po prostu części są cały czas dostępne. Do samochodów, które były robione w prostej technologii akumulatorów kwasowych, bardzo łatwo będziecie w stanie sobie zrobić upgrade'y bateryjne. Tam nie ma jakichś skomplikowanych BMS-ów, nie ma skomplikowanej elektroniki, to wszystko działa bardzo prosto. Także bawcie się dobrze, szukajcie takich samochodów, może my też czegoś takiego poszukamy, a jeżeli cokolwiek kupicie lub posiadacie samochód z tej listy lub jakiś inny, który jest unikalny, to walcie w komentarzach i przyjeżdżajcie do nas, żebyśmy mogli te samochody też pokazać szerszej publiczności. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!